Czy nie dojebałem teraz głośnością niechcący w sposób Nie wiem inwazyjny? właśnie o co chodzi. Może nie. Siema, Stefan Mila w gronie followersów. Dzięki tam Adam za przedłużenie słupka, widziałem, że poszło. Kurde, siema, siema wszystkim. Siema Kudłaty. Siema Dźwiedziu, siema Devan Kevan, siema Wikłacz Czerwony, siema Marysia siema Adam Kościelak. Cholera, miało iść na priwa. A co miało iść na priwa? Siema Szósti, siema Mroczna Kapibara, siema Zbychu. Przyśniło mi się właśnie, że Żubr mówi, że znał kiedyś rodzinę, która pod choinkę gotowała chomiki. Dlaczego pod choinkę? Jak to pod choinkę? Na Wigilię w sensie? Siema Emmet, siema Alicja ING, siema Wojtek Gasperowicz. Ręce do góry! W sensie łapki w górę. Siema Patryk Oczadły. Wybaczam. Siema Łukasz, siema Armisa 3L, siema Lukix, siema Melvin 161, siema Avatar DM, siema Arturo D. Siema Żaba Morton, siema Bartkam, siema Bartolomeus, siema Marcin Gajda, jak powiedziałby Pablo Morales, hola amigos la Liga Loca, siema Bonaventura Junior, siema Tłumacz Adam, siema NM, siema Alicja ING też donosi, że będzie wczorajszy streamek nadrabiać. Bo wczoraj byłam tak przebodźcowana, że nie rozumiałem, co mądrego mówicie. Nie martw się, Alicja ING. Chciałbym sprostować. Ja nie mówiłem specjalnie mądrych rzeczy. To Fiat Money mówił mądre rzeczy. Ja słuchałem i też starałem się nie skończyć z kontuzją mózgu. Trochę skończyłem, przyznam. Bo kwestie poruszane na wieczornym streamie są nie tylko trudne do tłumaczenia, ale miejscami też trudne do zrozumienia dla mnie personalnie. NM, dzień dobry w uśmiechniętej... No widzicie. Dzień dobry w uśmiechniętej Polsce, jaki deficyt, wariacie. A tu jeszcze mam nieprzewinięte komentarze z czata. No dzień dobry, tak. Siema Joanna Alabaster, siema Stefan Mila, to już chyba mówiłem. Stefan Mila donosi, że od kilku dni oglądałem nagranie i po raz pierwszy skusiłem się na Żubra Live. Uszanowanie serdeczne. Siema Kutabaniarzy, Marysię już witałem. Siema Kim R, siema Ada Destriga, siema Zach Soja, siema Mr. Kalfat, siema Rozpięty Rozporek, siema Alma Armas. Ostatni dzień pracy z biura, gratulacja. Siema Jodenstein, Joanna Alabaster też witałem już. Siema Julo, siema Tamitu. Tamitu mówi cześć, ja tu pierwszy raz. Uszanowanie, proszę się rozsiąść i bawić się dobrze. Siema Markow 90, siema Miłuszka 0. Siema, uwaga, lewacki bełkot. Siema, Kacper Czerwonka. Siema, Deratpad. Siema, Pola Lola. Siema, Roszyński. Łukasz, nie mogłem śledzić czata wczoraj za dokładnie, ale i tak widziałem, że Fiat przyprowadził wczoraj ze sobą swoich antyfanów. Tak. Generalnie było sporo ludzi na streamie. Co nie znaczy, że kończymy z porankami jak coś. Wcale to nie znaczy. Oczek, dzień dobry, Żubry. Za 8 godzin ujawnienie gameplayu DLC do Elden Ring. Jarasz się? Powiem ci, Oczek, szczerze, że nie. Nie mam hype'u na DLC do Elden Ringa. Dlaczego nie mam? Bo ostatnio zacząłem grać w New Game Plus trochę i ostudziło mnie to zapał. Julo mówi, że Marysi nie było. Była Marysia wczoraj na wieczornym streamie. Chyba nie na całym, ale ogólnie była. Tak, nie mam hype'u na DLC do Elden Ringa. Granie w New Game Plus przypomniało mi, jak ta gra jest za duża, za rozwlekła i nie jara mnie tak, jakbym chciał, żeby jarała. Nie, nawet nie tak. Nie jara mnie tak, jak jarała, kiedy zaczynałem w nią grać w pierwsze playthrough.
Bo jak zaczynałem grać, kudłaty, że nie mam hajsu, to swoją drogą. Ale też być może tylko sobie racjonalizuję teraz mój brak hajsu, że mówię, to w ogóle mi się to nie podoba wcale, a ja to nie lubię. Na tej zasadzie wiecie, jak kiedyś byłem na planie zdjęciowym, w takiej ogromnej kurwa willi wynajętej jako plan zdjęciowy przez prywatnych właścicieli tejże willi i tak chodziłem po niej i tak mówię, kurwa, to jest sprzątania, ja to wolę moją kawalerkę 30 metrów, no nie. Więc może tak sobie racjonalizuję tego Elden Ringa teraz. Natomiast, no tak, ja lubię Soulsy, lubię też Elden Ringa, ok? To jest dobra gra. Tomasz Maleńczyk, jak pocisnął z super czatem. Dziękuję, panie Tomku. Teraz go czytam z wdzięczności na głos. Życzę smacznej kawusi. Trumpem to pewne, że będzie mógł kandydować. Były dwie sprawy przeciw niemu w 2 stanach. Anderson vs. Trump, chyba tak to się nazywało. Posiedziałbym z wami, ale trzeba naprawiać serduszka małym bąbelkom. Zdrowia bąbelkom, którym będziesz naprawiał serduszka. No tak, Trump będzie kandydował. Jakby nie wiem, jak to działa w amerykańskim prawie, że może kandydować na przykład przez szturm na Kapitol. Ale tak, będzie i ma duże szanse. Ten szaleniec nieobliczalny, żeby zostać prezydentem USA. Nie jest to powód, żeby bać się wojny, uważam, ale no, na stabilność Europy to nie wzrośnie, no nie. Jeśli ktoś nie chce bać się wojny, to polecam odcinek podcastu dezinformacyjnego przedostatni z chłopem, który się nazywa... Kurwa, no i teraz, żeby wam nie skłamać, no nie? Żeby wam nie skłamać. Do podcastu dezinformacyjnego nawiązuję nie bez powodu, bo od niego będę chciał zacząć pewien temat za chwilę. Natomiast polecam wam odcinek podcastu dezinformacyjnego. To jest przedostatni, z Marcinem Ogdowskim właśnie, więc on trochę was uspokoi, myślę. Jeśli ktoś się boi wojny, polecam poświęcić sobie tę godzinkę z hakiem i posłuchać rozmowy z Marcinem Ogdowskim. Natomiast nie piję się kawy. Eryk Fos pyta, jak tam zdrowie psychiczne? No bywało gorzej, powiem ci, bywało gorzej. Zaksoja, podobno w Cinema City od dzisiaj zamiast popcornu dają kubki z prosem. Aha, okej. Chyba właśnie superczacik tutaj daje Życzę głos, smacznej tak? kawusi. Trumpem to pewne, że będzie mógł kandydować. Były dwie sprawy przeciw niemu w 2 stanach. Anderson vs. Trump, chyba tak to się nazywało. Posiedziałbym z wami, ale trzeba naprawiać serduszka małym bąbelkom. Wracając do DLC z Elden Ringa, tak, jarałem się Elden Ringiem na początku przejścia Elden Ringa, potem przestałem się jarać Elden Ringiem, jak już naprawdę czułem, że te zmęczenie były pod koniec. Ja chyba nie lubię tak dużych gier po prostu, więc DLC do Elden Ringa zagram kiedyś, na pewno. Raczej nie na premierę. Markow 90. Co uważasz o tej inicjatywie tańczenia w Sejmie? Słuszna czy ośmiesza temat, którego dotyczy? Generalnie nie sądzę, żeby ośmieszała. Myślę, że to jest postpolityka oparta na gestach. Nie ma to żadnego sensu. Jest to fajnopolactwo, elo. Natomiast bardziej mnie śmieszył ból dupy katolików, w związku z tym, że to była Środa Popielcowa i one miały czelność tańczyć w Sejmie. Więc chuj w dupę katolickim fundamentalistom, chce ta to se tańcujta. Ja mogę tego nie lubić, mogę to lubić, nie ma to żadnego znaczenia. Twaszkie, ile pieniędzy płaci ci czerzasty za te streamy? Siema Anarki Dusza.
Marysia Siema, czy możemy w końcu powiedzieć, jeśli nie Wojtkowi, to chociaż mi, o co biega z kubkiem z prosem? Właśnie, możecie w końcu powiedzieć, o co biega z kubkiem z prosem? Mm. Stefan Myla, wstajesz rano, wychodzisz z psem, pijesz kawę i cieszysz się, że podcast dezinformacyjny mentioned. Siema Lewacki Bełkot, siema Pankrok Polska. Twaszkie, przepraszam za spóźnienia. W Republice trwa wywiad Rachonia z Tarczyńskim. Tarczyński krzyczy do mikrofonu o lewackim szaleństwie. Wow. Wow. Może jest to pomysł na potem, żeby sobie to zobaczyć? Julo mówi, że jeśli chodzi o kubek z prosem, to trzeba uważnie poranny live sprzed 2 dni zobaczyć. Wydaje mi się, że to jest poranny live z wczoraj, a nie sprzed 2 dni. Marcin Gajda, jeśli ktoś się boi wojny, to niech nie wchodzi na kanał Zero, bo szczucie wojną to ich żer. Okej, to dobrze, że nie wchodzę. Miłoszka Zero, ja wczoraj skończyłem Deus Ex Mankind Divided, a tu Embracer w międzyczasie anulował kolejną część i wyjebał 90 osób z Eidos Montreal. Marysia Siema, ja pierdolę cały pociąg wolny, a stary dziad usiądzie obok mnie, no kurwa typowo. Ajajajajaj. Weźcie, bo ja podłapię wasze żarty z kubkiem z prosem, nie wiedząc, co chodzi z kubkiem z prosem. Tego chcecie? Siema Drakana, siema Ewo, siema Jan Wawrzyniak, siema Chaos, siema Agiot, siema Nomad Staff, Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, podzielić się z wami moimi odczuciami. Moje Alicja NG, a propos kubka z prosem, możecie w końcu zdradzić, na kogo głosował Żulczyk? Twaszki, oj, polecam ten wywiad z Tarczyńskim, jeden z lepszych w ostatnim czasie. Aż sobie go spróbuję wyklikać zaraz, żeby mieć go na podorędziu. Roller, witam serdecznie. Mobbing z rana jak śmietana. Kto kogo mobbuje? Arturo D. Tarczyński to jest tak odrażająca postać, że nawet dla beki nie oglądam. Tak, zwłaszcza, że Tarczyński ma znaczenie nie tylko w Polsce jako prawicowa postać. Kubek z prosem to Mao Zedong. Tak, chciałem się z wami podzielić moimi odczuciami odnośnie wczorajszego streama z Fiatem Money. Otóż jestem bardzo zadowolony z wczorajszego streama ze Fiatem Money. Cieszę się, że zadeklarował chęć udziału w kolejnym tego typu streamie. Zwłaszcza, że mam zapisane z wczorajszego streama mnóstwo pytań z czata, których nie zdążyłem zadać. Mamy też mnóstwo filmików do obejrzenia. Wczoraj przez 2,5 godziny udało nam się obejrzeć 2 filmiki, które większość z was już widziała na streamach porannych, o płacy minimalnej i o deficycie budżetowym. Więc tak, myślę, że jest to płodny format. Jeśli tylko Fiat Money będzie chciał go kontynuować, to super. Telewizja Republika TV, Republioka napisałem, Republioka TV, brawo Boliński. Czy to jest jakiś poranny program, czy to jest w jakimś streamie na żywo, czy to jest co? Czy to jest kurde, bo jestem na ich kanale na YouTubie i tutaj jest na żywo. 19 000 oglądających. Jest nieograniczony, ale nie... Ale ja jeszcze pan wotum nie... Co przewijam do tyłu. Live'a, tu jakiś ksiądz, tu Rachoń, tu jacyś ludzie, jakieś chłopy, jakieś coś.
Jakiś chłop. Gdzie ten Tarczyński jest? Gdzie jest ten chłop? Tego to kojarzę. Rolnicy. Więcej Rolnicy. O, Tarczyński, dobra. Sobie tam przywinę do Tarczyńskiego i zostawię sobie to na podorędziu. Reklamy, proszę bardzo. Wasze zmysły się Europejskich producentów. Ideę tego, że widzi coś w mediach społecznościowych, pierwszy odruch to Dobra. Co jeszcze miałem mądrego powiedzieć? Jest tak, że właśnie podcast dezinformacyjny, no nie? Uważna osoba widzowska kanału opiniotwórczego o charakterze egalitarnym. Zaraz a propos wywiadów, to Anarki Dusza donosi. Obejrzałem Memcena u Mazurka na kanale Ziobro. Jeno niby go cisnął czasami, przerywał, ale jak zwykle tylko jak lewicę gości, to wyśmiewa i robi debili z ludzi Mazurek, a do Sławusia bardziej powściągliwie. Podcast dezinformacyjny, tak. Uważna osoba widzowska kanału opiniotwórczego o charakterze egalitarnym Gilotyna TV, zwłaszcza osoba, która obserwuje gilotynę w innych mediach społecznościowych, na przykład na fejsie, wie, że zdarza mi się słuchać podcastu dezinformacyjnego i nawet jakieś odcinki polecać. Lubię, jest fajny. W ostatnim odcinku było podsumowanie politycznego polskiego pierdolnika, między innymi tego, jak Magda Biejat miała czelność obrazić Donalda Tuska, co nie jest prawdą, ale do tego przejdziemy jeszcze później. No i przy całej mojej sympatii jest jedna rzecz, mam jeden zarzut, jedną taką drobną rzecz, która mi w podcaście dezinformacyjnym czasami nie pasuje. Jest to zbyt poważne traktowanie tego przeklętego Twittera. Tak, w 18 minucie dzisiejszego poranka pada słowo Twitter, dosyć szybko, ale to dzisiaj musiałoby się stać tak czy siak, więc miejmy to za sobą. Twitter, XXXXX, Twitter, pierdolony Twitter, XXXXX. I czasami mam takie poczucie, że oni właśnie zbyt poważnie do tego Twittera podchodzą, no nie? Kurwa, to nie to. Bo na przykład właśnie, jak mówią coś o silnych razem, przytaczają tweety z konkretnych kont, etc. Słuchajcie, mam recenzję Kosa z Frondy. Ja nie wiem, czy to nie jest dobry moment, czy to nie jest dobry dzień, żeby ją przeczytać sobie, ale to później też. Ewentualnie jutro, zobaczymy. Dobra. I czasami mam takie poczucie, że Twitter tak poważnie Twitter to traktuje Tomek Wiejski, bo Twitter dał mu szansę poczucia się ważnym. Ale tak sobie człowiek myśli, że chciałby tego Twittera nie traktować poważnie, no nie? Że Twitter to nie jest rzeczywistość, że Twitter to nie jest, że nie mylmy Twittera z rzeczywistością, że odetnijmy tego Twittera od rzeczywistości. Marcin Gajda mówi, wiesz, większość użytkowników Twittera podchodzi do niego śmiertelnie poważnie. No właśnie, a potem dlatego ja też mówię, że o ile mnie to gdzieś tam czasami uwiera, że w podcaście dezinformacyjnym traktują tego Twittera zbyt poważnie, to nie mówię, że to jest obiektywnie złe, bo potem człowiek przypomina sobie, że był taki chłop jak Bogdan 607, który za bycie
odpowiednio zasięgowym i odpowiednio politycznie ukierunkowanym użytkownikiem portalu Twitter dostał pracę w internetowej odnodze TVP. I był znany z tego, że kasował wszystkie tweety ręcznie tam w liczbie tysięcy i został później, jak sam pisał sobie, brokerem informacji, a wystarczyło tak naprawdę no, lubić PiS i mieć zasięgi, albo dowiaduje się, tak jak wczoraj wieczorem, o tym, że chłop z sekty Silni Razem dostał 300 000 od Platformy Obywatelskiej za pisanie o ludziach, że są ajatollahami sraczy. I kurwa no. I myślisz sobie, tak, Twitter to nie jest życie. Twitter to jest jakieś gówno, od którego chciałbym się odcinać i mieć je w dupie i nie traktować go poważnie. A potem się okazuje, że polska polityka dzieje się na Twitterze w bardzo dużym stopniu. Nitras musiał przepraszać Adama z Twittera, no nie? Więc Mroczna Kapibara mówi, zazdrościsz? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie po to ja z pozycji starego komucha wyzywam ludzi na Twitterze, żeby Pablo Morales zarabiał 300 000 złotych za pisanie ludziom, że są ajatollahami sraczy. I to jest artykuł, który pojawił się wczoraj wieczorem Szymona Jadczaka na Wirtualnej Polsce i ja go nie czytałem w całości, w ogóle go nie czytałem. A i tak już wiem dużo rzeczy, które się w nim pojawiły. Natomiast nie czytałem go po to, żeby przeczytać go razem z wami i mieć szczerą reakcję live na ten artykuł. Julo, Wojtek, będziesz miał 100 000 subów, to będą ciebie politycy słuchać. No właśnie, tak mówił Tomasz Wiejski o swoim koncie na YouTubie, no nie? Ciekawe, co się dzieje teraz w domu państwa wiejskich i czy pan Tomasz Wiejski też, bo oczywiście pan Tomasz Wiejski broni pana Pablo Moralesa. Pytanie, czy pan Tomasz Wiejski też jest na payrollu? Czy może pan Tomasz Wiejski po prostu jest frajerem, który robi to za darmo? W ogóle wydaje mi się, że po tym newsie wczorajszym możemy powiedzieć, że twitterowy beton Platformy Obywatelskiej nazywany Silni Razem dzieli się w zasadzie na dwie części i nie możesz być poza nimi. Albo jesteś sprzedajną szmatą, która robi politykę w internecie za pieniądze i jest agentem propagandy za hajs, albo frajerem jeleniem, który robi to samo za darmo. Więc no fajnie. Myślę też, że to trochę jak w więzieniu, że możesz być gitem albo frajerem, gry psującym albo cfelem. Co też jest bardzo fajnym podziałem. I przy okazji przypomina mi się, że jak była premiera Fallouta 76, ona była bardzo zła. W sensie Fallout 76 na premierę był chujową grą, która zbierała bardzo duże bęcki od graczy. I w pewnym momencie jeszcze do tego wprowadzili abonament, mimo że gra nie była grą free to play, ale wprowadzili abonament premium i niektórzy ludzie płacili za ten abonament premium, a byli gracze, którzy zapłacili już raz za grę i nie chcieli płacić za abonament premium i dawali temu wyraz, zbierając się i organizując obławy na graczy płacących za abonament premium, bo można było ich rozpoznać tam po niku czy coś, po kolorku nika czy cokolwiek, no nie? I myślę, że to jest scenariusz dla Silnych Razem, że tam powinien nastąpić rozłam i ci, którzy robią to wszystko za darmo, powinni zidentyfikować tych, którzy brali za to ciężkie pieniądze i spuścić im w pierdol. Albo jeszcze gorzej,
odfollowować na Twitterze. No nie mówię, że zbanować, bo bez przesady, no nie? Jakby wszystko ma swoje granice. Ja pierdolę. Ludzie, wszystko ma swoje granice. Ewa, kurwa, zajrzałem na Srako Portal i silniczki się odpaliły, że to coś pięknego. Tak, generalnie jest potężna frakcja, właśnie no silni razem, no, broniący Pablo Moralesa, robiąc potężne fikoły o tym, że to nic złego, o tym, że partia się sprofesjonalizowała i to bardzo dobrze, że PiS gorzej, że... Kurwa. Dodam, że oczywiście ten cały Pablo Morales pisał na tym przeklętym Twitterze, że Zandberg, czy tam Lewica, czy też Hołownia są opłacani przez wiadomo kogo. Więc tak, myślę, że spróbujemy przejść sobie przez ten tekst wspólnie. Ja się napiję wody w międzyczasie, między jednym łykiem kawy a drugim i przejdziemy sobie przez ten tekst w całości, bo myślę, że warto. Oczywiście, że Szymon Jadczak. Oczywiście, że Szymon Jadczak. Tak, i też oczywiście Szymon Jadczak to pisowiec. Chuj w to, że Szymon Jadczak uwziął się na Łukasza Mejzę i tam go też ganiał, no nie. Żaba Morton. Grałem w Fallouta 76 i miałem przez pewien czas konto premium. Ta gra to symulator złomiarza post-apo. W koncie premium jest skrzynka bez dna na złom. Nazbierałem złomu w ilościach koszmarnych i zrezygnowałem. Słuchajcie, obrażał Hołownię, atakował przeciwników politycznych. PO zapłaciła mu setki tysięcy złotych, aż się rozbierę. 305 tysięcy złotych, tyle przez ostatnie 8 lat. Platforma Obywatelska zapłaciła jednemu z przedsiębiorców za analizy polityczne. Jakie? Najpierw partia nie chciała udostępnić dokumentów, zasłaniając się brakiem dostępności. Gdy weszliśmy na ścieżkę sądową, faktury się odnalazły. Według ustaleń Wirtualnej Polski przedsiębiorca w tym czasie prowadził 2 konta, które promowały polityków Platformy oraz atakowały przeciwników partii, a szczególnie Szymona Hołownię. Ciekawe, ja bym chciał, żeby dziennikarze zaczęli teraz pytać Szymona Hołownię, jak odniesie się do faktu, że jego siema Chris Dobbs 97, siema Bartek Pas, dzień dobry i dobranoc, i również miłego dzionka i dobrego spanka. Żeby Szymon Hołownia odniósł się do tego, że jego koalicjant płacił hajsy, żeby ktoś nazywał Szymona Hołownię kałownią. Kurwa, kumacie, że Tomasz Lis robił to samo za darmo? Śmierć Pawła Adamowicza nie jest jednostkowym wybrykiem. To jest cytat z czegoś, zaraz się dowiemy z czego. Prezydent Gdańska został zamordowany dlatego, że przez długie miesiące wielka pisowska machina starała się mówić, że jest on wcieleniem zła. Oczywiście zawsze na końcu musi znaleźć się ktoś, kto wyciągnie nóż albo rewolwer. Rewolwer, ja pierdolę. Jednak na początku zawsze jest złe słowo. Nazizm też zaczął się od komór gazowych. Właśnie od tego złego słowa. W ten sposób Donald Tusk 13 stycznia podczas spotkania z młodzieżą z gdańskich szkół mówił o zagrożeniu mową nienawiści. Anarkidusza, ty uważaj, bo jak Lis dowie się, że robił to za darmo, to wiadomo, co dostanie. Wiertarkę Bosch. Do wiercenia w betonie. W tym samym czasie Wirtualna Polska bezskutecznie próbowała uzyskać od premiera komentarz w sprawie powiązań Platformy Obywatelskiej z kontami właśnie używającymi mowy nienawiści. Partia Donalda Tuska miesiącami nie chciała udzielić informacji na ten temat. Narcyz Hołownia rozpierdala opozycję. Debil, kretyn,
Idiota. To jedne z najpopularniejszych określeń, którymi użytkownik serwisu X, dawniej Twitter o pseudonimie Pablo Morales, określał przeciwników politycznych. Konto ma ponad 100 000 obserwujących, wśród nich czołowi politycy. Na liście jest m.in. kocham frazę na liście. Ktoś jest na jakiejś liście. Na liście jest m.in. premier Donald Tusk, jego ministrowie Sławomir Nitras, Borys Budka, Marcin Kierwiński, Izabela Leszczyna, a także Roman Giertych czy Krzysztof Brejza. Wpisy z konta mają wielotysięczne zasięgi. Debilami w opinii użytkownika Pablo Morales byli m.in. Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Marek Kuchciński, Janusz Kowalski oraz pracownicy TVP. Kretynem z kolei był m.in. Mariusz Błaszczak, Tomasz Zimoch oraz dziennikarze Jakub Medek i Michał Kolanko. Jakub Medek super morda z Twittera. Super chłop. Z Radia Tok FM. Idiotami zostali Rafał Bochenek, Maciej Wąsik, dziennikarze Grzegorz Sroczyński i Jacek Gądek, a także Szymon Hołownia. Dla Hołowni i jego partii Pablo Morales miał zarezerwowaną osobną kategorię obelg i wyzwisk. Tak, był podczas kampanii wyborczej taki moment, gdzie Silni Razem skupili się na Szymonie Hołowni, włącznie z Tomkiem Wiejskim. Pożyteczny idiota, narcyz, kłamca, manipulator, tchórz. To był ten moment, gdzie jakby linia partii była taka, że teraz walimy w Hołownię, bo Hołownia odbiera głosy PO. Hołownia od 2019 nie robi niczego innego, tylko rozpierdala opozycję. To jego działalności. A do samego Hołowni Pablo Morales zwracał się tak. Szymon, kiedy zapiszesz się do PiS? Mówisz jak Brudziński, myślisz jak Suski, jesteś PiS w pigułce. Albo, jak tam Szymek, były już buziaczki z biskupem za wczorajsze krycie pedofilii w sutannach? Napisał też do niego list. Jest pan żałosną imitacją polityka opozycji. Nie ma pan ani wyobraźni, ani etycznych zasad, by nas reprezentować. Jedyne co panem kieruje to rozbuchane do granic możliwości ego. Wiecie co jest smutne? Że częściowo to są rzeczy, z którymi ja bym się zgodził, no nie? Ej, An mi krzesło skrzypi, jak się śmieje. W dziesiątkach wpisów do ostatnich tygodni przed wyborami 15 października Pablo Morales wieszczył porażkę wyborczą Polski 2050 i odradzał głosowanie na tę partię. No, spoko, ja też odradzam głosowanie na tę partię. Za darmo. Zdemaskowany po raz pierwszy. W czerwcu 20... A ciekawe, czy będzie coś w tym artykule. Jak nie będzie, to ja chyba wygrzebię jakieś screeny zaraz. Na to, że Pablo Morales też oczywiście partię Razem zapisał do PiS-u. Daniel Stacey Kizior, ja robię mowę nienawiści hobbystycznie. Czy to frajerstwo, czy sukces życiowy, bo robię to, co kocham. W czerwcu 23 roku materiał o osobie powiązanej z kontem Pablo Morales przygotowała telewizja publiczna. No, myślę, że powoływanie się też na materiał telewizji publicznej dosyć śliskie, ale wierzę, że no tak, no potem i tak przecież sama platforma ujawniła kwity, jak weszli na drogę sądową, więc chuj. Pracownicy TVP twierdzili, że ustalili tożsamość osoby ukrywającej się za kontem. Miały temu posłużyć zdjęcia publikowane równocześnie na profilu pablomorales.pl, jak i na profilu osoby, która miała za nim stać. Ja pierdolę, jaki debil. Ja pierdolę, jaki debil. Wczoraj się zastanawiałem na poranku, jak to możliwe, siema Toc, jak to możliwe, że słynny streamer i globalnie Wałsz miał wtopę z jakąś dziwną pornografią, bo dlaczego ktoś, kogo stać na wszystko, streamuje i ogląda pornuchy na tym samym kompie, ale widzę, że może oczekuje zbyt wiele od ludzi po prostu. Kurwa, masz konto anonimowe
które obserwuje ponad 100 000 osób, w tym czołowi politycy w kraju z partii największej opozycyjnej, i na tym samym koncie publikujesz te same zdjęcia, które publikujesz na koncie prywatnym. Ja pierdolę. Jakim trzeba być debilem. Za darmo to mówię. Pablo Morales jest debilem. TVP nie podała pełnych danych, ale wskazała informacje umożliwiające jego identyfikację. Wszystko wskazywało na Bartosza Kopanię, przedsiębiorcę z Warszawy. Według danych z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej mężczyzna zajmuje się m.in. doradztwem, PR-em, komunikacją oraz produkcją filmów. Nie wyspałem się. I programów telewizyjnych. W 2017 roku Newsweek pisał, że doradzał Platformie Obywatelskiej. M.in. współtworzył przemówienia ówczesnego szefa partii Grzegorza Schetyny. Przemówienia Grzegorza Schetyny były porywające. Z artykułu wynikało, że to Kopania wymyślił hasło opozycji totalnej. A to hasło opozycji totalnej nie wymyślił PiS? Zdjęcie potwierdzające ustalenia TVP wciąż można znaleźć w serwisie Reddit. Jeden z użytkowników zamieścił materiały z konta Pablo Morales z Xa, czyli z Twittera, oraz z Facebooka Bartosza Kopani. Tego samego dnia umieszczono na nich takie samo zdjęcie. Fotografia samochodu rozbitego o słup, którego rejestracja zaczyna się od litery PiS. Ale to trochę mało chyba, bo myślałem, że to takie zdjęcie, jakieś takie prywatne zdjęcie z wakacji, które ewidentnie wygląda jak prywatne, a to wygląda jak zdjęcie, to brzmi jak zdjęcie, które mogło być równie dobrze czymś pobranym z internetu. Na innych widać, że anonimowe konto umieściło fotografię z włoskiego Muzeum Lotnictwa. Okej. Identyczna kilka dni wcześniej pojawiła się na koncie Bartosza Kopani. Ale debil. Czekaj, będzie więcej, czytaj dalej. Dobra. Jedziemy dalej. Kilka tygodni po publikacji TVP zareagował na nią sam Pablo Morales.pl. Na jego koncie ukazało się oświadczenie zamieszczone z upoważnienia Bartosza Kopani. Pisowskie szczekaczki, nic wam nie da nasyłanie siepaczy, którzy zastraszali moich sąsiadów. A ja bez okularów w ogóle siedzę tak? Agresywnie atakując starszych ludzi, zadając pytania na mój temat, zaczynające się od jakim jestem sąsiadem i oczywiście zawierające stwierdzenie hejter. Ci wasi niewydarzeni agenci wstydzili się przyznać, gdzie pracują i wylegitymowali się dopiero po wezwaniu przez sąsiadów policji. Żałosne, jak wy, mam dla was jednak miłą informację. Jeszcze kilka tygodni i to wami oraz waszymi metodami będą interesowały się służby, sądy i prokuratura. Na to, że Pablo Morales.pl i Bartosz Kopania to ta sama osoba, wskazuje jeszcze jeden szczegół. Pracownicy TVP nagrali Kopanię podczas spaceru z psem rasy Golden Retriever. Kilka miesięcy później Pablo Morales.pl wrzucił zdjęcie ze spaceru z takim samym psem, z taką samą smyczą. Jak wynika z informacji wirtualnej Polski, wbrew zapowiedziom Bartosz Kopania nie pozwał za te materiały TVP. Ja pierdolę. Jest taki... Kurwa, był taki... Mam komentarz do tego, ale nie mam go na dźwiękowych guziczkach, ale też nie umiem go chyba znaleźć na nie umiem też go znaleźć na YouTubie niestety, a muszę odezwać się do Michała Marszała, bo on często używa tego na swoim Instagramku. A mianowicie chodzi o fragment wideo, na którym Barbara Kwarc, czyli pani Basia z klatki B, mówi: czujesz, kurwa? Tak się wjebać? Czujesz, kurwa? Tak się wjebać? Kurwa mać, no. Wow.
Wow. Ale debil. Ale debil. Wniosek został zagubiony. Na powiązanie anonimowego konta z konkretną osobą zareagował też Aleksander Twardowski. Mam u niego bana na Twitterze swoją drogą. Przedsiębiorca z Dolnego Śląska i aktywny użytkownik X, dawniej Twitter. Pablo Morales.pl w licznych utarczkach nazywał Twardowskiego ajatollahem sraczy, durniem, pozerem błaznem, szmaciarzem, bezmózgim trolem i ćwierć inteligentem. Kurwa. Wjebać się przez inby na Twitterze. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Naprawdę. Naprawdę. To jest tak... Bardziej nastąpić na grabie to się już nie da. Sam byłem wyborcą opozycji i nie podobało mi się, że jestem atakowany przez człowieka, który twierdzi, że wspiera Platformę Obywatelską, ale wyzywa i poniża wszystkich myślących inaczej niż on. Postanowiłem sprawdzić, ile jest prawdy w stwierdzeniach, że Bartosz Kopania i Pablo Morales są finansowo wspierani przez największą partię opozycyjną, mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Twardowski. Kurwa, tak wkurwić chłopa, żeby aż sam zaczął robić śledztwo o tobie, kiedy jeszcze prowadzisz anonimowe konto i dostajesz hajs od partii. Ja pierdolę. Tak się wjebać? 30 czerwca 23 Twardowski wysłał do Platformy Obywatelskiej oficjalne pytanie. Czy w latach 2015-2023 Platforma Obywatelska wypłacała pieniądze tytułem faktur za świadczone usługi panu Bartoszowi Kopani? Muszę wody się napić. Biznesmen poprosił też o podanie łącznej wypłaconej kwoty z konta PO. Teoretycznie, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź powinna przyjść w ciągu 2 tygodni. Przyszła dopiero po ponad 4 miesiącach. Dopiero po tym, jak poinformowałem, że złożę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 17 listopada, czyli już po wyborach, dostałem odpowiedź, mówi Twardowski. Z e-maila przesłanego przez Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej RP czytamy, że w okresie od 2015 do 2023, dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi, z tytułu faktur wystawionych na rzecz Platformy Obywatelskiej RP przez pana Bartosza Kopanię uiszczono łącznie kwotę 305 tysięcy złotych brutto. Dokładnie, tak jak Roller mówi, Wojtek nakurwiający pod swoim nazwiskiem, gdy wyszła akcja z Moralesem, to wam za to płacą? Arturo D., wszyscy przedsiębiorcy jebani, taką tabakę mają, taka ciężka praca, ale kurwa na wrzucanie gówna do netu to cały dzień mają, bez skitu. Zapracowani przedsiębiorcy, którzy spędzają całe życie na Twitterze, wyzywając się od ajatollahów sraczy, kurwa. Wow. W odpowiedzi brakuje informacji, kiedy i za co wypłacano te pieniądze. Z kolei w piśmie przesłanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Jan Grabiec, czyli skarbnik PO, a dziś szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tłumaczy, że partia nie odpowiadała na pytania Twardowskiego, bo wniosek został zagubiony. Aha. I znalazł się, jak zaczął was straszyć sądem. Kurwa, przypomnijcie mi, żebyśmy w tym tygodniu też odnieśli się do tego, że Demagog zrobił zestawienie za ostatni czas nowych wiadomości TVP i okazało się tam, że wcale nie jest tak obiektywnie, jak miało być, jak obiecali, ale to później. To tak tytułem tego, że PiS-PO jedno zło. 20 listopada wysłaliśmy do Biura Krajowego PO pytania, ile faktur i w jakich datach zostało wystawionych na rzecz Platformy Obywatelskiej RP przez pana Bartosza Kopania oraz za co je wystawiono. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi w przewidzianym terminie 2 tygodni. Dopiero po upomnieniu PO oraz jej skarbnika Jana Grabca 7 grudnia przyszła niepodpisana odpowiedź. Ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie rachunkowości i przepisy podatkowe, Platforma Obywatelska nie ma obecnie dostępu do wszystkich faktur wystawionych przez pana Bartosza Kopanię. Informuje jednocześnie, że Platforma Obywatelska nie zleca i nie zlecała nikomu publikacji treści w mediach społecznościowych. Oczywiście, że nie zlecała, bo nie musi tego robić. Może to ukryć pod jakimś innym zlecaniem.
Aleksandra Szalkiewicz. Wczoraj Morales mówił, że w 2023 roku zarobił tylko 59 tysięcy z VAT-em za te swoje ekspertyzy. I nawet jak się te 23% VAT-u odejmie, to nadal wychodzi ponad 3000 za postowanie gówna na Twitterze. Oczywiście, że faktury mogły być wystawione na cokolwiek innego. Słuchajcie, jak Paris Saint-Germain negocjowało wszystkie pieniądze świata, które chciało płacić Kylianowi Mbappé, to też nie mogli mu płacić powyżej jakiejś kwoty, żeby nie naruszyć finansowego fair play, co oczywiście dla nich też nie wiązałoby się z jakimiś wielkimi kosztami, tylko wjebałoby ich w formalności. Ale wiecie, szejk z Kataru, nie, z Arabii Saudyjskiej. PSG należy do szejków z Kataru czy z Arabii Saudyjskiej? W każdym razie szejk zaprosił matkę Kyliana Mbappé do swojego szejkowego pałacu i robił jej tam szejkowe rzeczy, czyli prawdopodobnie obsypywał ją pieniędzmi. I no, nie były to pieniądze płacone Kylianowi Mbappé, ale kto zabroni szejkowi dać kobiecie, która przypadkiem akurat jest matką Kyliana Mbappé, furgonetkę pieniędzy? No nie. Nikt tego nie może zabronić. Nawet FIFA czy UEFA. Poseł jest debil... Aha. Biuro Krajowe Partii Zatrudnienia w celu prowadzenia kont społecznościowych zatrudnia własny zespół medialny. Pan Kopania nie był jego członkiem. Poseł jest debilem, czyli kolejne konto. Nadal nie wiedzieliśmy więc, za co PO zapłaciła 305 tysięcy złotych i to osobie, która wskazywana jest jako prowadząca konta pełne wulgaryzmów i ataków na przeciwników politycznych. Do tego momentu nie mieliśmy też pewności, że Bartosz Kopania rzeczywiście stoi za profilem pablomorales.pl. W identyfikacji pomógł nam sam zainteresowany. W przyszłości Kopania występował w mediach jako ekspert od wizerunku zawodów prawniczych i były doradca prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. W serwisie YouTube można znaleźć nagrania z jego udziałem. Z kolei człowiek prowadzący konto pablomorales.pl aktywnie udziela się w tzw. pokojach w serwisie Twitter. To miejsca, gdzie użytkownicy platformy spotykają się i rozmawiają na żywo. 10 listopada na kanale Rebellion de Morales #rozmowy Radia Rebelliant Aleksander Twardowski zapytał obecnego w pokoju Pablo Moralesa, zwracając się do niego per Bartoszu, o rozsiewane pod jego adresem zaczepki. I Pablo Morales odpowiedział Twardowskiemu głosem Bartosza Kopani. Kurwa... Stirlitz. Najlepszy szpieg, kurwa, w historii szpiegostwa. Najlepszy tajny agent w historii tajnych agentów. Kurwa... Co za debil! Co za debil! Co za kurwa debil! To mnie chyba najbardziej rozpierdala w tym wszystkim. To, że partia płaciła chłopu 300 tysięcy za krzyczenie na ludzi w internecie zasięgowe, to jest chuj. To, że partia płaciła za mało subtelne obrażanie przeciwników politycznych, krzycząc na nich, że są ajatollahami sraczy, to jest chuj, no nie? Ale to, że ten jeden chłop okazał się na koniec dnia takim kurwa debilem, to mnie chyba rozwala najbardziej. Krzysztof Wójczek. O, w ogóle o pokojach. Widzieliście, jak Elon udawał usera w Spaces? Nie widziałem. Ja pierdolę. Emmet. A taki Tomasz Dedek hejtuje pod swoim imieniem i nazwiskiem jak Czad, nie pod jakimś śmiesznym pseudonimem. No właśnie, jak Wojtek Żubr-Boliński. Mroczna Kapibara. Polska Matahari, no. Pola Droid. Czujesz mieć taką fuchę i tak tego szczęścia nie szanować? No, kurwa, bez skitu. Na kanale Radia Rebelliant na YouTube można znaleźć więcej nagrań, na których osoba występująca jako pablomorales.pl też mówi głosem identycznym z głosem Bartosza Kopani. Żubr, przyznaj się, ile dostajesz od browaru Żubr.
Coś kurwa pięknego. Julo, w dobie AI mówienie głosem to też żaden dowód. Teoretycznie tak. Na upartego. Właśnie, pamiętajcie, żeby kupować w lewackiej szmacie. Pamiętajcie o tym. Kupowanie w lewackiej szmacie jest ważne. Uwaga, będę kichał. Uwaga, uwaga. Nie. Tak. Nie. Szukając kolejnych informacji łączących kopanie z hejterskim kontem, trafiliśmy na informacje pochodzące z wycieku danych z Twittera, które od 2022 roku są dostępne w zasobach specjalistycznych serwisów. Do samego wycieku doszło prawdopodobnie w 2021. Co to są za specjalistyczne serwisy? Co to są za specjalistyczne serwisy? Marysia siema, ty mi coś o moim nazwisku mówisz. Ja, Marysia, już dawno temu świadomie podjąłem decyzję o byciu internautą pod nazwiskiem, próbując zrobić z tego swoją pracę. To nie jesteśmy tacy sami. Chyba, że mówisz po prostu, chyba, że odnosisz się tutaj do tego, że Pablo Morales to debil jebany. Jak Dawid Pasieka. A nie, Julo, nie mówiłem jeszcze o wniosku Gosi do gminy Oława, ale to powiem, jak będę gdzieś ocierał się bardziej o tematy hardofoliarskie, żeby nie mieszać. Co to są serwisy specjalistyczne? Mogliby chociaż podać nazwę. W bazie wycieków znaleźliśmy e-maila, którego oficjalnie używa Bartosz Kopania. Został on przypisany do innego internetowego konta o nazwie Jan Widawski, założonego w styczniu 2020 roku. Nie, kurwa, nie. Nie, czekajcie. Trollerskie konta chłop zakłada ze swojego oficjalnego maila. Ja pierdolę, kurwa. Dawid Pasieka to jebany debil. Adam Kościelak. Majchrowski powiedział, że jakby miał wybór między Gibałą a pisowcem, to by głosował na pisowca. Łukasz mówi, te specjalistyczne serwisy pozwalają na sprawdzenie, czy adres e-mail wyciekł we włamie do jakiegoś portalu itp. No to mogliby chociaż podać nazwę, żeby to brzmiało jakoś wiarygodnie. A jak piszą, no znaleźliśmy to w specjalistycznych serwisach, to od razu brzmi tak kurwa kiepsko, no nie? Czy tego typu dane można uznać za wiarygodne? Wyciek danych z Twittera wynikał z błędu w API, interfejs programowania aplikacji, który umożliwiał pobranie danych użytkowników. Nie spotkałem się z celowym wprowadzeniem błędów do tego typu wycieków. W interesie sprzedających dostęp jest raczej dostarczanie rzetelnej usługi. Te portale nie mają żadnego interesu w fałszowaniu baz danych. Może dojść do jakiegoś drobnego przesunięcia przy obrabianiu i formatowaniu danych, ale wyciek był analizowany przez specjalistów, którzy potwierdzili, że dane wyglądają na prawdziwe. Mówi w Wirtualnej Polsce Adam Hertle, twórca portalu Zaufana Trzecia Strona, zajmująca się m.in. bezpieczeństwem w sieci. Podpisane przez Adama Hertle SMS-y dostawałem kiedyś w kontekście spoofingu z pogróżkami, że ktoś mi upierdoli łeb i było podpisane Adam Hertle. No ale Adam Hertle też był ofiarą spoofingu, więc też się ktoś nie postarał. Siema Francesco von Macwet. Pozdrawiam do pracy. Punk Rock Polska. Żuber jest sponsorowany przez Puszczę Białowieską. Za promowanie krajobrazu z lasem w tle dostaje od puszczy patyki i liście, które przerabia na olej kokosowy. I liście, w które mogę się zagrzebać. Konto Jan Widawski zostało już zlikwidowane, ale w serwisach archiwizujących zasoby internetu znalazły się niektóre wpisy. Praktycznie wszystko to interakcje z kontem pablomorales.pl. Dlaczego oni są takimi debilami zawsze? Kiedy czytam twoje wpisy, laska, to wiem, że położna upuściła cię na beton po porodzie główką w dół. To w trend Widawskiego do rozmowy z inną internautką. Ej, a pamiętacie jak kiedyś, czy
Ci z was, którzy korzystają z tego przeklętego Twittera, mogą pamiętać, że kiedyś pojawiło się konto, które ewidentnie było drugim kontem fejkowym Tomasza Wiejskiego i też pisało do tych samych ludzi co Tomasz Wiejski, tylko już nie udawało dziennikarza, a właśnie pisało bluzgi po prostu, no nie? Pisało bluzgi po prostu. Marysia, ciebie również pozdrawiam do pracy. W innym miejscu Pablo Morales nazywa Tomasza Jaskółkę, byłego posła Kukiz15, debilem, zwykłym, dość pospolitym i przeciętnym debilem. Na co Jan Widawski ocenia ten wpis jako strzał w dziesiątkę. W innym miejscu Pablo Morales dyskutuje z Oskarem Szafarowiczem z PiS, na co włącza się Jan Widawski i zachęca, żeby odpuścić szmacie, która już do końca życia będzie musiała być pisowską kurwą. To jest prowokacja. Gdy zadzwoniliśmy po raz pierwszy do Bartosza Kopani, przywitał nas głosem, który znaliśmy już z nagrań na YouTube, oraz z pokoju, gdzie występował Pablo Morales. Po krótkiej rozmowie umówiliśmy się na przesłanie pytań mailem na adres powiązany według danych z wycieku Twittera, na który zarejestrowano opisywane konto Jan Widawski. Pytany, za co i kiedy otrzymał 305 000 złotych od PO Kopania, odpisał: gro tej sumy uzyskałem w okresie 16-17, głównie za szkolenia na rzecz PO-KO oraz za ekspertyzy politologiczne. Na pytanie o powiązania z kontem Pablo Morales Bartosz Kopania odpisał: to jest prowokacja TVP Info oraz pisowskich służb. Nielegalna prowokacja. Nie komentuję tego typu pytań, ponieważ zawierają tezę napisaną przez funkcjonariuszy PiS i nacechowane są nieprawdą. Nacechowane są nieprawdą. Kiedy nie możesz powiedzieć, że kłamią, bo wiesz, że nie kłamią, ale chcesz się jakoś wyłgać i szukasz jakiegoś eufemizmu. Nacechowane są nieprawdą. O kurwa. O kurwa. Nacechowane są nieprawdą. Kudłaty, dobrze mówisz, patrz jak na kolanie to było zrobione. Dopiero po kilku latach ktoś się tego dobrze czepił. TVP próbowało wcześniej, ale byle jak. I ich zresztą i tak nikt nie słucha na poważnie. No tak, bo to było nacechowane nieprawdą. Kurwa. Ja pierdolę. O, kurwa. Ja pierdolę. Ludzie, wszystko ma swoje granice. No pytanie o powiązania z kontem Pablo Morales.pl Bartosz... Aha, tak, dobrze. Nacechowane nieprawdą. A jak skomentuję, że Pablo Morales mówił takim samym głosem jak Bartosz Kopania? Co do głosu. Prawo komentowania rzeczywistości politycznej to obywatelskie prawo każdego obywatela. Pablo Moralesa czy Bartosza Kopani. Bez znaczenia. I prawa do swobodnej wypowiedzi będę bronił. Bez względu na to, kogo ten atak dotyczy, odpowiedział. Kilka razy próbowaliśmy dopytać Bartosza Kopanie, kiedy podpisał ostatnią umowę z PO i czego ona dotyczyła. Mężczyzna nie odpisywał na e-maile i wiadomości, a gdy zadzwoniliśmy z innego numeru, rozłączył się. Roller, pytałeś o faktury i już jesteśmy tutaj. 3 dni i faktury się znalazły. Informacje dotyczące Bartosza Kopani postanowiliśmy... Czekajcie, muszę tutaj coś kliknąć. Wyegzekwować od PO drogą sądową. No właśnie, tu się zaczyna. Tu się zaczyna radość, wesołość. Z pomocą Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska 26 stycznia wysłaliśmy do Platformy Obywatelskiej przedsądowe wezwanie do udostępniania informacji publicznej. Nie zadziałało, więc 6 lutego złożyliśmy skargę na bezczynność partii. I po 3 dniach faktury Bartosza Kopani jednak się znalazły. No patrz pan. Z odpowiedzi przesłanej przez Platformę Obywatelską wynika, że partia płaciła Kopani z tytułu przygotowania ekspertyz politologicznych dla partii.
Zestawienie faktur, które nam przesłano, dotyczy lat 20-24. W 2019 roku Kopania nie wystawił żadnej faktury na partię, jednocześnie informuje, że partia nie posiada obecnie wcześniejszych rekordów księgowych dotyczących tego kontrahenta. Czytamy w odpowiedzi z 9 lutego. Z przesłanych nam dokumentów wynika, że Kopania otrzymał w okresie od 20 do 23 roku 250 tysięcy złotych. Przedsiębiorca skłamał, pisząc, że gro tej sumy uzyskał lata wcześniej. Z informacji od PO wynika, że partia płaciła mu co miesiąc. Począwszy od listopada 20 roku, w ciągu 2 miesięcy Kopania zdążył dostać 19, prawie 20 tysięcy złotych. Czy to jest... Czy skoro partie w jakimś stopniu utrzymują się z subwencji, to możemy mówić, że na to szły publiczne pieniądze? Chyba możemy. W 2021 roku Bartosz Kopania otrzymał z Platformy Obywatelskiej 96 tysięcy złotych. W 2022 roku 64 tysiące, w 2023 kolejne 59 tysięcy. Do tego osobno dołączono fakturę z marca 2021 na 11 tysięcy złotych za ekspertyzę badania społeczne w praktyce. Z dokumentów przesłanych przez Platformę Obywatelską wynika, że ostatnia faktura wystawiona przez Kopanię trafiła do partii w grudniu 23, czyli już po wygranych wyborach. Nie zajmujemy się tym. 13 grudnia Donald Tusk, to już koniec, został premierem, a Jan Grabiec szefem jego kancelarii. Dlatego zapytaliśmy KPRM, czy Donald Tusk miał wiedzę na temat współpracy PO z Bartoszem Kopanią? Czy premier wiedział, że pan Bartosz Kopania jest powiązany z kontami szerzącymi nienawiść w serwisie X, dawniej Twitter? Dopytywaliśmy też, jak Donald Tusk skomentuje fakt współpracy Platformy Obywatelskiej z człowiekiem, który szerzył hejt w sieci, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że premier sam był ofiarą mowy nienawiści. 12 stycznia dostaliśmy odpowiedź z KPRM. Kancelaria premiera nie zajmuje się działalnością statutową ani wydatkami partii politycznych. E-mail z pytaniami wysłaliśmy też bezpośrednio do Donalda Tuska i Jana Grabca. Żaden z polityków PO nie odpowiedział. Koniec. Wow. Tak się wiebać, kurwa? Czujesz, kurwa? Tak się wiebać? W ostatnim czasie, słuchajcie, Silni Razem z Pablo Moralesem włącznie zajmują się między innymi właśnie jojczeniem na Magdę Biejat, bo Magda Biejat na początku swojej kampanii powiedziała, to jest prawie że cytat, bo na pewno powiedziała tam, że PiS zapierdolił w Warszawie 11 miliardów, bo głodził samorządy i że ona apeluje do premiera Donalda Tuska, żeby te pieniądze oddał samorządom, w Warszawie konkretnie. No bo ma do tego instrumenty, bo jest premierem. I Silni Razem, włącznie z Tomaszami Lisami, cisną teraz, że to jest bezpardonowy atak na Donalda Tuska. A to jest postulat, który przed wyborami miał chyba Domański, obecny minister finansów, żeby zwrócić, żeby zwiększyć finansowanie samorządów z budżetu, które PiS ograniczył. Więc tak. Więc w związku z tym silniczki Tomasz Lis i Pablo Moralesy i Tomasze Wiejskie i Adamy Abramowicze znowu jadą tym, że PiS i Razem znowu razem. PiS i Razem znowu razem, bo Magda Biejat powiedziała Donald Tusk, bo jest premierem. Miałem znaleźć screeny śmieszne z Pablo Moralesa. Tu mam jeden. To sobie go tutaj dam obok, otworzę go sobie. Zaraz wam pokażę. Ajatollah Hasraczy już sobie daruje. Tutaj pani Aleksandra Owca znalazła screeny z 3 ostatnich dni autorstwa Bartosza Kopani. Tutaj mamy jeszcze Pablo Moralesa od Krzysia Paczkowskiego. No tak jak mówisz, Francesco, po co w ogóle tobie startuje? Niech złoży hołd lenny Rafałowi i po sprawie.
Kirej, jak już pisałem, zaczynają też znów jazdę na Hołownię, bo kampania prezydencka. Adam Kościelak mówi, że Adam Abramowicz za darmożkę na 100. No, być może. Nie wykluczam tego. Wiecie, dlaczego jeszcze nienawidzę Twittera? Bo produkuje się mogę mówić, że już od lat w internecie i próbując z tego żyć, jednocześnie starając się robić coś lewicowego. Wychodzi to różnie, a jednocześnie wrzuciłem na Twittera mem z naleśnikami i zrobił zasięgi większe niż cokolwiek, co zrobiłem, kurwa, w życiu. O, tu screenek z Tomkiem Wiejskim sobie odpalimy jeszcze. Sobie obejrzymy. Z Jackiem Liberskim. Nie wiem, czy mówi wam coś nazwisko Jacek Liberski. Jacek Liberski to jest chłop, który oprócz tego, że jest jakimś dziennikarzem, publicystą, to też na portalu Twitter prosi publicznie kobiety o zdjęcia stóp. Ja rozumiem, że można być stópkarzem. Rozumiem, że można, no nie? Ale żeby być stópkarzem, kurwa, w internecie publicznie pod swoim nazwiskiem, to mi się nie mieści w głowie, kurwa. To mi się, kurwa, nie mieści w głowie. Jeszcze Pablo Morales ma, kurwa, zapatę w profilówce. Zawsze, gdy tylko pojawiają się dobre dla opozycji sondaże, pojawia się także grupa ludzi, którzy piszą PiS i tak wygra. Nie będzie uczciwych wyborów i tak dalej. Mam wrażenie, że część pośród tych osób to opłacani przez PiS siewcy defetyzmu. Młoda lewica nazwała Kampus Polska faszolskim. Nie żartuję. Albo to są opłacani przez Bielana trolle, albo rzeczywiście polska edukacja poniosła tu druzgocącą porażkę. Kiedy przysłuchuję się opozycji wobec opozycji, czyli Zandbergom czy Biedroniom, mam nieodparte wrażenie, że są opłacani oni przez sami wiecie kogo. Uaktywnili się na Twitterze fani Hołowni czy Lewicy, którzy są opłacani przez PiS. Po to tworzyli konta, by dziś i jutro siać dezinformacje. Uważajmy i banujmy troli dobrej zmiany. Tutaj mamy Jacka Liberskiego. Nie, to już Jacka sobie chyba daruje. Srał go pies. Tomek Wiejski w sprawie opozycji wobec Tomasza, w sprawie prowokacji wobec Tomasza Lisa. Pojawiają się te same nazwiska, które widzimy w paszkwilu wobec Pablo Moralesa. Nie ma przypadków. Pani Paulino, nie wiem do kogo on to mówi. Żałuję, że głosowałem na kandydatkę partii Razem do Senatu, ale takie były czasy. Nie wiem, czym różnicie się od PiS. Może tym, że nie udało wam się nakraść tak jak im. Wydaje mi się, że wasza antylipkowa obsesja zalatująca Maduro jest jedną z przyczyn upadku notowań lewicy. I tutaj Aleksandra Owca wrzuciła screeny z ostatnich dni z Pablo Moralesa odnośnie Razem. Partia Razem to absolutnie oderwany od rzeczywistości mental, oblany tonami sosu z najbardziej infantylnego symetryzmu, jaki widziałem. Komunizm latte z foremką, łopatką i durną miną. To jest, kurwa, ta sama prosta, ładowana cepem narracja, którą oni walą od lat. Więc to też trochę wstyd, że akurat tego typu troll jest opłacany. Taki, kurwa, żenująco prostacki. Rozumiem, że wynik pani Biejat w warszawskich wyborach w granicach 4% będzie sygnałem dla władz lewicy, że stawianie na ludzi z Razem to jednak zachowanie bliższe kabaretu niż polityki. Razem to komuniści, a nie lewica. To już czytałem chyba, tak. Także tak, kochani, no jesteście wszyscy nieprzedsiębiorczy. Ja jestem nieprzedsiębiorczy. Drakana, słuchaj, zdjęcie stópek, no nie za darmo. Zaksoja pyta, czemu nie wyjebie Twittera, bo
jestem uzależniony. To raz. Dwa. Myślę, że mam tam już jakieś zasięgi i one mi trochę dają jako twórcy kanału opiniotwórczego o charakterze elitarnym Gilotna TV. Na przykład też gro widzów wczorajszego wieczornego streama było prosto z Twittera. Chociażby dlatego, że Fiatmani też podał dalej zapowiedź tego, że będzie na streamie i zaprosił na niego. Więc myślę, że niestety, jak chce się gdzieś tam o tej społeczno-politycznej bieżączce polskiej, nie tylko bieżączce robić content, myślę, że nie da się zrezygnować z Twittera. Znaczy można, ale więcej jest jednak minusów w takiej rezygnacji, no nie? Kim R. To jest ciekawe z tym stópkarstwem. Teraz rozumiem, jak o tym słyszałem, dlaczego niektórzy w dziwny sposób reagują na pięciopalczaste buty barefootowe, że to fej dziwne. Kryptostópkarze. Ja generalnie jestem takiego zdania, że nie powinno się king-shame'ować, no nie? Ale jednocześnie nie potrafię zrozumieć tego, dlaczego akurat stópkarze z tym swoim fetyszem się tak bardzo ujawniają w internecie. Często pod nazwiskiem, jak Jacek Liberski, no nie? No bo generalnie jak masz jakiś fetysz, to raczej to jest okej. Jak znajdziesz osobę, z którą możesz się w ten sposób zabawiać i robicie to na zasadzie obopólnej zgody i bawicie się dobrze, świetnie, jakby super, no nie? Super. Ale raczej większość fetyszystów nie wywala się z tym na Twittera chociażby, czy w różne inne miejsca w internecie, które nie są do tego przeznaczone. Są miejsca w internecie przeznaczone dla fetyszystów, gdzie można się zbierać w grupki i te swoje fetysze spełniać, czy to online, czy umawiać się na spełnianie ich offline. A stópkarze jako jedyni ze swoim fetyszem wypełzają spod kamienia. Może wiąże się to z tym, że no nie wiem, z czym się to może wiązać, kurwa. Trochę może tak być, jak Arturo D. mówisz, że ich Tarantino zanejblował i że chcą to znormalizować, jak mówi Zbychu, no. O, Ewa, nie wiedziałem, że opiniotwórczy tygodnik Polityka napisał o twoim memie z Hołownią. Gratuluję. Także tak, kurwa, no nie wiem. Może dlatego, że z defaultu stopy same w sobie nie są traktowane jako jakaś seksualna część ciała i może wydaje im się, że oni mogą o tym mówić seksualnie i ludzie się nie jorgną, że typie właśnie prawdopodobnie masz erekcję i masujesz się po kroczu, kiedy to piszesz, ewentualnie obleśnie mlaskasz. Jacku Liberski. A, Jacek Liberski też napisał książkę, chyba e-booka. Nie wiem, czy ją wydał na papierze. Spowiedź Libertyna, która jest porno fanfikiem. No właśnie, tak jak mówi Avatar DM, pokaż cycki to wiadomo, że molestowanie, a pokaż stópki to takie niby niegroźne. No tak. Kurwa. Słuchajcie, starajcie się realizować swoje fetysze, jeśli musicie, albo pracować nad pozbyciem się ich, tak też można. Obie drogi są tak samo dobre, zależy jak się czujecie ze swoimi fetyszami. Jak czujecie się dobrze, to je realizujcie, ale nie wciągajcie w to przypadkowych ludzi, może. Myślę, że to jest zły pomysł, wciąganie przypadkowych ludzi w swoje fetysze. To trochę jak bieganie z gołą fujarą po mieście. Zbędne, raczej zbędne.
Gidota na TV, to pokaż naleśniczki. Chyba muszę zacząć robić taki naleśnik porn, że jak zrobię naleśniki, to po prostu muszę robić im foty, bo szkoda, żeby się marnowały. Więc tak, nie strzelajcie w ludzi swoimi fetyszami, w przypadkowych ludzi swoimi fetyszami. Zobaczmy tego Tarczyńskiego może, jak mówicie, że taki dobry był. Zawijaj stopy w naleśniki. Kurwa! sprawdza, czy to w ogóle prawda, no ale mam przed sobą papierową Rzeczpospolitą i tu widzę, że faktycznie jest taki cytat. Za chwilę o nim porozmawiamy. Kurwiają mnie miny Rachonia. 7:49 to jest program Michał Rachoń. Jedziemy, przypomnijmy, są z nami Cezary Krysztopa, Jacek Wrona, Jacek Liźniewicz, ale jest z nami również gość polityczny, Dominik Tarczyński, poseł do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie panie tylko miny. Pośle. Dzień dobry, pozdrawiam z Brukseli. Nie mo- Ej, ja w ogóle czasami mam taką myśl, że żeby jakoś bardziej pracować nad tym, żeby moi goście, których goszczę w live'ach, mieli dobry dźwięk, na zasadzie jakiegoś może wysyłania mikrofonu, jakichś tam kurde rzeczy, a później polityk łączy się z telewizją Republika i ledwo go widać, ledwo słychać i wyjebane. Trochę cicho Rachoń, już spróbuję go tutaj podgłośnić. Bo tu mam na moim Stream Decku mam wyciszonego Firefoxa deczko. O, Marysia nakrzyczała na starszego pana, ale był wkurwiający. No jak zasłużył, no to trudno. Nie obwiniaj się za to. Z czego zacząć? Chyba zacznijmy od tej Izery. Ja to powtórzę raz jeszcze. Całe miesiące beki, całe miesiące nabijania się z tego, że Polska chce budować samochody elektryczne. Polska jest jednym z liderów w produkcji baterii elektrycznych. Jesteśmy liderem krajowym, a nawet światowym. Jednym ze światowych liderów, najważniejszych producentów tego kluczowego elementu. Polska stworzyła kilka lat temu... Do przodu Polsko, do boju Polsko. Emmet, to ten, co się chwalił, że jego dziadek ratował Żydów, a okazało się, że był szmalcownikiem? Tak, w sensie Tarczyński, nie Rachoń. Długofalowy projekt, który nazywa się Izera, który ma stworzyć i wypuścić na rynek pod koniec roku 2025 samochód elektryczny tworzony wspólnie z koncernem Geely. No A rok później skolonizować Marsa. i mamy wypowiedzi polskich polityków rządzących w tej chwili, między innymi pani Pełczyńskiej-Nałęcz, która mówi, że trzeba to na spokojnie rozważyć, bo środki z KPO nie są przeznaczone konkretnie na ten samochód, tylko na elektromobilność. No i tu możliwości jest więcej. Wśród możliwości ewentualnych do wyboru wymienia również rowery elektryczne. Może przekonała Dominika Tarczyńskiego, może trzeba było nad rowerami się zastanawiać, a nie nad samochodami elektrycznymi. Z moich obliczeń wynika, że baterie to nie samochody. Próbowałeś kiedyś jechać baterią? Może się da. I stworzyć spółkę tworzącą rowery, a nie samochody. Śmiech na sali, śmiech na sali. Rowery. Rowery są dobre dla lewaków, frajerów, rurkowców, mięczaków. A my chcemy robić samochody dla mężczyzn, twardzieli. Konie, takie współczesne konie dla kowbojów. Avatar DM, ja się zastanawiam, na ile normalizacja fetyszy jest ok, bo prowadzi do mylenia fetyszów w znaczeniu potocznym i fetyszów w znaczeniu klinicznym przy parafilii. Nie odpowiem ci na to pytanie teraz. Twarzki o lewakach też będzie, no ja mam nadzieję, że będzie. Absolutnie nie jestem zaskoczony absurdami, które słyszymy. Nie jestem zaskoczony, że to nie jest żart, ale prawdziwa polityka i sposób myślenia. Jak usłyszeliśmy, trzeba na spokojnie usiąść i pomyśleć. Co to oznacza w języku Platformy? No oznacza, że tak naprawdę tego projektu nie będzie, dlatego... Bardzo mi się podobało w ostatnim właśnie podcaście dezinformacyjnym zdanie, właśnie w kontekście tej inby fanów Platformy o Magdy Biejat, że PiS nazywa Platformę lewakami, a fani Platformy nazywają lewaków PiS-em. PiS nazywa Platformę lewactwem,
Platforma lewactwo nazywa PiS-em. PiS nazywa Platformę lewicą, Platforma nazywa lewicę PiS-em. O. I że ktoś tu traci czas. I chyba wszyscy. To też nie będzie fabryki baterii elektrycznych, baterii do samochodów elektrycznych, nie będzie Intela, nie będzie wielu innych inwestycji, które ściągnęliśmy do Nie będzie podboju kosmosu. Polski, a już zapowiadają, że nie zrobią niczego, aby one były. No przecież wiemy o tym, że Kurwa, ja mam zawsze problem z tym, że politycy jarają się inwestycjami zagranicznego kapitału w Polsce. Wiem, że ma to plusy, ale to nie jest tak, że to jest jednoznacznie zawsze coś dobrego, no nie? Łukasz, kurwa, jak ja bym chciał, żeby u nas były łatwo dostępne elektryczne rowery cargo, na przykład polskiej produkcji, bo na przykład Cross robi całkiem spoko. Sporo małych firm mogłoby przestawić dostawy na rower z samochodów. Ja myślę, że tutaj byłby, że nawet jeśli to by było możliwe, to byłby taki problem mentalny. Jak to rowerem? Kurwa, co ja jestem? Żyty cyklista? Intel nie mógł rozpocząć swojej inwestycji tylko i wyłącznie dlatego, że nie wystąpiono, rząd Tuska nie wystąpił z wnioskiem o pomoc publiczną do Komisji Europejskiej, a więc będą robić wszystko, aby w tym samym czasie Patrzcie, jaki piękny samochód. rozwijały się Niemcy, bo przypomnę na przykładzie Intela, że ta inwestycja bardzo dobrze radzi sobie w tym samym czasie w Niemczech. A więc kiedy przyglądamy się temu i zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te absurdy zwijania i orania po prostu polskiej gospodarki mają miejsce, to trzeba się przyjrzeć temu, kto na tym zarobił. A więc będą zarabiać na tym Niemcy, głównie Niemcy, i to nie jest polityczny pogląd, ale powtarzam, przykład na podstawie Intela, który świetnie sobie radzi z realizacją swojej inwestycji teraz w Niemczech. Jeżeli chodzi o elektryczne rowery, to szaleństwo było śmieszne już kilka dni temu, kiedy usłyszeliśmy o ekologicznej armii. Wtedy też mówiono, właściwie cały czas mówi się, bo to jest nowy pomysł, o tym, aby armia była bardziej ekologiczna. Staram sobie wyobrazić minę Putina teraz. Staram sobie teraz wyobrazić miny generałów chińskich, którzy słuchają tych absurdów. No po prostu śmieją się z dygnitarzy brukselskich, tych, którzy te brednie opowiadają, bo jest to po prostu wystawianie się na strzał. Te absurdy to są rzeczy, przed którymi my ostrzegaliśmy. Kiedy o nich mówiliśmy, to były dwie narracje. Przypominam, że oficjalne stanowisko opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym jest takie, że każdy konserwatysta w tym momencie, jest świadomym bądź nieświadomym agentem Rosji. Każde działanie, które oddala nas od integracji europejskiej, każde działanie, które w ogóle pchanie w debacie publicznej konserwatywnych poglądów uważam za granie do jednej bramki z ruskimi i z Putinem. Dziękuję za przyjście na mój TED Talk. Po pierwsze, nie straszcie migrantami, nie straszcie zwijaniem Polski, generalnie nie straszcie. Po drugie, kiedy mówiliśmy o tym, że będzie problem, jeżeli chodzi o Zielony Ład i wdrażanie go w rolnictwie, to mówili nie straszcie. Teraz widzimy największy protest rolników w historii Europy, Świata. w historii Unii Europejskiej, a więc nie straszyliśmy, tylko ostrzegaliśmy. Nie żeby coś, ale armia ma w regulaminach bycie eko. No wiesz, oni to swoje oburzenie na zbitkę zdań ekologiczna armia opierają na tym, że zbitka zdań ekologiczna armia nie jest zakorzeniona w głowach i opierają to na swoim wyobrażeniu w głowie. Znaczy nawet na nie swoim. Ja myślę, że taki Tarczyński to cynicznie po prostu wie, że jak będzie mówił w telewizji: oj, patrzcie, lewaki chcą zrobić ekologiczną armię, no to wiadomo, że przeciętny odbiorca będzie miał w głowie czołgi na olej rzepakowy, elektryczne czołgi, a może papierowe karabiny. No wiecie, ekologiczna armia w głowie przeciętnego odbiorcy, który nie będzie miał ochoty zagłębić się w temat, ani nawet zastanowić się nad tym, co to może oznaczać, brzmi tak miękko, jakby wpisuje się w jakiś taki
w jakąś taką konserwatywną narrację o tym, że Unia Europejska to się nadaje tylko do rysowania tęczy kredkami na chodniku i promowania gejostwa, proszę pana, gejostwa, proszę pana. A w tym samym czasie, szanowni państwo, przewodnicząca Komisji Europejskiej jeździ samochodem marki Audi, 6-litrowym silnikiem, 500 koni mechanicznych. Kurwa, miny Rachonia, kurwa. Gdyby mi się chciało, to bym założył fanpage, miny Rachonia. I uwaga, jest to auto hybrydowe, bo do miast, w których trzeba wjechać hybrydą, wjeżdża hybrydą o mocy tylko 50 koni mechanicznych. A więc, szanowni państwo, Bastet! zachęcam dziennikarzy, szczególnie tych lewackich, nie ukrywających swojej miłości do Zielonego Ładu i szaleństwa zielonego, aby przyjrzeli No się, dokładnie. czym podjedzie i przyjedzie przewodnicząca komisji podczas wizyty w Polsce. Panie pośle, ale już zostawiając na boku to, czym jeździ, Ale jakim to jest samochodem... bardzo ważne, dlatego że jest to przykład bardzo konkretny osób, które nawołują do tego, aby ograniczać nasze prawo do latania samolotami, aby podwyższać ceny, nasze prawo do jedzenia wołowiny i zachęcania do jedzenia mąki z owadów. Będę to powtarzał. Więc jeżeli mamy... A Patryk Jaki z twojej partii to jak głosował? Już pomijając fakt, że straszenie robakami jest tak samo absurdalne jak straszenie ekologiczną armią, no nie, kurwa mać. Dlaczego to się tak niesie? Dlaczego to się tak przykleja? Znaczy ja wiem dlaczego, no bo to jest proste, łatwe i przyjemne. Patrz, Unia Europejska, robaki, ekoarmia, tęczowy zamordyzm. Chcą nas wykastrować. Oni straszą taką mentalną kastracją społeczeństwa. Tak jak mówisz, Krzysztof Wójczak, armia ma być męska, ma śmierdzieć ropą i strzelać w niebo kłębami czarnego dymu. Maja Wojdyło, mój ulubiony Rachoń, jak przebrany za penisa gonił Tuska w Sopocie. na szczycie władzy ludzi, którzy podejmują decyzje, Prawo do wdrażają jedzenia pewne wołowiny, projekty, jo. którzy są hipokrytami, to musimy to pokazywać. To jest najlepszy przykład. Zostawiając na boku samochód... No hipokryzję warto pokazywać zawsze, aczkolwiek myślę, że konserwatywni politycy do pokazywania hipokryzji to powinni być ostatni, do wytykania hipokryzji innym. którym podjedzie i samolot, którym ewentualnie przyleci. Nie, rowerem elektrycznym przyjedzie. Przypomnijmy, że mieliśmy również do rowerem czynienia, elektrycznym. że w wypadku tych najwyższych przedstawicieli instytucji unijnych dzisiaj mieliśmy w przeszłości co najmniej kilka Chaos, czyli mamy prowadzko-szurskie bingo, jedzenie owadów, ekoterror, tęczowi, lewacy i Unia. Ważkie, ale ja się nawet zgadzam, tylko wystarczy mi zakaz jeżdżenia samochodami i rozbudowany transport publiczny, a Tarczyński będzie chciał wjechać wszędzie benzyniakiem. Otóż to. skandali, bo tak to te europejskie media opisywały, właśnie związanych z krótkimi przelotami samolotami na trasach, na których można byłoby pewnie nawet przy odrobinie wysiłku pojechać rowerem. Trochę by to zajęło więcej czasu, a już na pewno pojechać samochodem, czy też koleją, ale jednak wykorzystywane były samoloty. Ale zostawmy samoloty. Ja dopytać chcę jeszcze o sprawę dotyczącą Izery, bo to jest zagadnienie i przez całe miesiące, przez całe lata. Panie Torczyński, czy lewaki zaorały polski projekt ambicjonalny? Czy jednak zrobił to PiS, bo tak naprawdę zapowiedział chuj wie co i nic z tym nie zrobił? Przedsięwzięcie, ten projekt był wyszydzany. No i teraz zastanawiam się, z jakiego powodu, bo mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi o Polskę. Polska jest bardzo ważnym rynkiem automotive. Polska, pomimo że... Avatar DM, bo UE promuje papierowe rurki, robaki i rowery zamiast atomu i opodatkowania korporacji, przez co ich zarzuty są w pewnym stopniu słuszne. Tak, tylko wydaje mi się, że to jest trochę tak, że na przykład robaki, to nie jest tak, że Unia promuje robaki, tylko to prawica nagłaśnia temat w absurdalny sposób, przekłamując go. Opodatkowanie bogatych też myślę, że nie jest tak łatwe w promowaniu, no bo mamy silne lobby kapitalistyczne, no nie? nie ma swojego własnego samochodu, swojej własnej marki. No dokładnie, tak jak mówi Emmet dalej, jest nagranie z Mencenem, jak ciśnie bekę ze swoich wyborców, że łykali to karmienie robakami, jak sam cynicznie to nagłaśniał.
Projekt wyszydzono jak Lecha Kaczyńskiego. Znacząca część polskiej gospodarki, polskiego eksportu to jest właśnie ten sektor. Mamy w Polsce przedsiębiorstwa, które w tym sektorze produkują i dostarczają nie tylko części, ale również montują samochody. Mamy rynek baterii elektrycznych, to mówiliśmy o tym już przed chwilą. Co takiego jest? Jaki jest mechanizm? Jaki jest powód, dla którego sprawa wydawałoby się oczywista? No skoro mamy to wszystko, to stwórzmy też własny, finalny produkt, żeby na tym produkcie zarabiać. No każdy tak myśli, kto ma jakieś podstawy w ogóle myślenia o własnym O życiu, o wszystkim, o życiu. interesie. I ta sprawa od samego początku, konsekwentnie, od lat jest wyśmiewana, wyszydzana, a kiedy ci ludzie, którzy to robili, przychodzą do władzy, to ich ministrowie mówią, lepiej produkujmy zamiast tego rowery. No i dobrze, kurwa. Chuj ci rowery zrobiły. No więc chciałbym na to pytanie odpowiedzieć krótkim pytaniem. Kto jest największym producentem i beneficjentem rynku? Samantha Sikora, nie wiem. Powiedz mi, czy był to mód na YouTubie, na Twitchu, czy na czym? Kurde, muszę wymyślić jakąś procedurę odwoływania się od mutów i banów, żeby była dostępna. Niech napisze mi osoba zmutowana, czy też zbanowana, koleżanka Daniel, niech napisze mi wiadomość na jakiejś platformie, na której oboje jesteśmy. Niech napisze mi na priv albo na fanpage'u na Facebooku, może mi napisać wiadomość, żebym przeczytał. Na Twitterze może mi wysłać DM-a, może mi wysłać na Discordzie DM-a też. Albo gdzieś na Discordzie mnie oznaczyć i ja to zobaczę, na gilotynowym Discordzie. W opisie jest link do gilotynowego Discorda. To myślę, że te trzy miejsca są takie, gdzie można by się odwoływać od banów dosyć prosto. Motoryzacyjnego w Europie. Kto? Niemcy. Dokładnie tak. Niemcy. BMW, Mercedes oraz inne marki oraz gałęzie przemysłu powiązane z motoryzacją w Niemczech królują od lat, przy czym w ostatnim czasie ze względu na potężne błędy polityczne w Niemczech gospodarka niemiecka bardzo mocno podupadła. Co to oznacza? To oznacza, że takie państwo jak Polska, niemałe, w sercu Europy, logistycznie świetne, z perspektywą CPK, największego portu lotniczego w Europie, producent... A, jak to jest czasowy mód, mówisz Samantha, to chill. A za co? Nie będę tego rozstrzygał. Jeśli jakiś mod uznał, że trzeba było dać muta, no to trzeba było dać muta, no nie? I tyle. który stara się wejść na rynek i dosłownie troszkę tego tortu z produkcji aut czy baterii do aut elektrycznych, czy generalnie w sektorze stara się pojawić, jest potężnym zagrożeniem, ponieważ osłabiona gospodarka niemiecka, szczególnie w tym sektorze, jest bardzo łatwym celem dla tych, którzy... Piotr Bizoń, moja kumpela siedziała wysoko w Izerze i teraz tak, wzięli się od dupy strony, bo za design, no wiadomo, to musi wyglądać, żeby ludzie nie mieli żadnych kompetencji producenta OEM. Pole, łyse pole, ale mam już plan. Tymi czempionami lub do Ligi Czempionów chcą wejść, więc na wszelki wypadek Niemcy muszą zapobiegać nawet tak małym konkurentom jak Polska, ponieważ ten konkurent mały za kilka czy kilkanaście lat, nie mówię już o 2 czy 3 dziesięcioleciach, może być i wiedzą o tym, że byłby realnym i głównym konkurentem ze względu na położenie, ze względu na dynamikę wzrostu PKB i ze względu na innowacyjność. Po prostu musieli zgasić i muszą zgasić w zarodku ten pomysł, te ambicje. O czym jest ta rozmowa, mówi Piotr Bizoń? No o tym, że przeklęte lewactwo z Platformy Obywatelskiej zwinęło projekt ambicjonalny, polski samochód elektryczny Izera, a gdyby nie zwinęło, to bylibyśmy mocarstwem teraz. Abyśmy nie byli dla nich zagrożeniem i to bardzo niebawem. A za to Niemcy są teraz mocarstwem, a nie my. Jest to bardzo brutalna walka przeciwko rozwojowi gospodarczemu, intelektualnemu w tym aspekcie także,
tylko i wyłącznie po to, abyśmy nie byli zagrożeniem. Kiedy przyjrzymy się decyzjom obecnego rządu, dlaczego wszystkie pomysły innowacyjne są torpedowane i oczywiście argumentacją główną jest lewacka brednia, czyli to na przykład, jak Tusk powiedział, że pod Jaworznem wycięto 250 000 drzew po to, aby powstała fabryka, no jest jakimś absurdem. Jest po prostu tak wielkim idiotyzmem, że temu człowiekowi, który ma tego świadomość... Tarczyński teraz. Ja pierdolę. W Polsce jak w lesie, kurwa. Nie, w Polsce jak w chlebie obsranym gównem, kurwa. Będzie trzeba publicznie odpowiedzieć, że drzewa odrastają, że na te 250 można posadzić 25 milionów. Że drzewa odrastają, że jest to kiedy zakończymy tę odnawialne rozmowę, to źródło poprosimy drewu. Jacka Liziniewicza, żeby nam wytłumaczył. Ale się odpalił już. I tak się odpalił, że już go ciężko zatrzymać, kurwa. Ciekawe, ile w tym odpaleniu jest jakichś takich szczerych emocji, a na ile to jest takie cyniczne. Okej, dobra, teraz muszę się zapluć, kurwa, i krzyczeć o lewackim szaleństwie Donalda Tuska. Ile i jak wyglądają liczby drzew sadzonych przez Lasy Państwowe w Polsce w stosunku do Imponujące liczby, dane. to zostawmy to na boku, bo to już nasi widzowie wielokrotnie słyszeli, wiedzą to bardzo dobrze. Myślę zresztą w gruncie rzeczy, że Donald Tusk też to bardzo dobrze Jest wie. manipulantem, oczywiście, że tak. To zamykając tę kwestię dotyczącą samego samochodu elektrycznego, chcę spytać o sprawę również geopolityczną, ale Deutschland. związaną bezpośrednio z sprawami rynkowymi, bo Dominik Tarczyński wspomniał o niemieckiej branży automotive, o motorze niemieckiej gospodarki, to właśnie produkcja samochodów, które sprzedawane są na całym świecie, ale jednocześnie Niemcy mają pewnego rodzaju problem z polityką czy z efektami polityki klimatycznej i produkcją samochodów elektrycznych. Wchodzi potężna konkurencja ze strony Chin. To właśnie chiński koncern ma być inwestorem. Przeklęte lewactwo zaorało polski projekt samochodu elektrycznego i teraz wystawiając nas na pastwę Chin i sprawiając, że to Niemcy są mocarstwem zamiast nas. Izery, to właśnie chiński koncern jest w tej chwili właścicielem między innymi Volvo. A wiecie, co mnie triggeruje? Że jak macie ten niebieski pasek z napisem i białą ramkę z mordami i z tym spotem, to z lewej strony, tam gdzie jest literka R, tego paska wystaje mniej, tego białego, tej ramki, a z prawej strony więcej. Nie powinno tak być. Powinno to być wyśrodkowane wszystko. Ja pierdolę. Co jest też jakby istotnym elementem całej tej układanki. A moje pytanie brzmi tak. Chiny jednocześnie są gospodarczym rywalem Stanów Zjednoczonych, naszego fundamentalnego partnera. Istnieją napięcia pomiędzy Europą a Ciągle patrzę w te dwa kurwa narożniki. Stanami w tej chwili. Słyszymy o tym wielokrotnie. Wyrzucić Stany Zjednoczone z Europy to jest niewypowiadany pomysł. To jest konflikt niemiecko-amerykański, nie europejsko-amerykański. No dobrze, Moim ale zdaniem- istnieje to napięcie związane z rywalizacją chińsko-amerykańską, no więc jest tutaj pewnego rodzaju konglomerat interesów, no a z drugiej strony oczywista konkurencja gospodarcza i problem dla Niemiec, jaki niosą A to nie wiedziałem tego Avatar DM, co piszesz, że to Chiny miały inwestować w Izerę. z sobą chińskie technologie dotyczące rynku automotive, no a to też wymaga pewnego rodzaju strategicznych decyzji politycznych, a ta sprawa Izery, tej inwestycji jest decyzją polityczną. Jak Państwo patrzą na tego rodzaju problemy, bo przecież to jest też problem, no właśnie, geopolityczny. Oczywiście, że tak, dlatego od wielu lat mówimy o tym, że polityka niemiecka jest pewnego rodzaju rewolucją, która zje własne dzieci. Jak patrzę na niego, kudłaty? Dlatego, że problemy niemieckie pojawiły się wtedy, kiedy zostały wdrożone pomysły niemieckie na temat Zielonego Ładu, na temat ekologii, na temat migracji. Proszę zauważyć, że wszystkie te trzy elementy, ponieważ ekologia przełożyła się na dokument Zielonego Ładu, migracja przełożyła się na problemy gospodarcze i ekonomiczne,
I Niemcy, które liczyły na tanią siłę roboczą, Skitu nawet ma w tle moje liście i patyki. gospodarki, która będzie się rozwijać, spotkały się z wielkim kosztem utrzymania nielegalnych migrantów, wypłacania im benefitów. Weź, bo teraz będę zastanawiał się, kudłaty, przez twoje wiadomości, będę teraz kontrolował i świadomie próbował, będę świadomie zastanawiał się, jaki mam wyraz twarzy. Kim R. Izera to czystej postaci chiński koń trojański. Polski miał być tylko design. Tych socjalnych i zaczęły bardzo nerwowo szukać pomocy, czyli osłabiać konkurencję, która jest dookoła Niemiec, a więc nie naprawiać sytuacji, ale osłabiać innych, aby byli słabsi, tak samo jak słabsze są w ostatnich latach Niemcy. A więc są ofiarami własnych No bredni. dobrze, ale jak my się w tym wszystkim odnajdujemy, no bo tutaj Normalnie musimy powstanie zorganizować. jednak w tej kwestii, no w bardzo wielu kwestiach jest kwestia wyboru dotyczącego tego, czy zapraszamy, czy nie zapraszamy, w jaki sposób budujemy swoje relacje z państwem środka. Proszę zauważyć, że nasza polityka była zdywersyfikowana, to znaczy my Nie patrzyliśmy, oddychają. absolutnie współpracowaliśmy z naszym głównym sojusznikiem i partnerem ze Stanami Zjednoczonymi, przykład małych reaktorów, ale też robiliśmy zakupy, jeżeli chodzi o armię w Korei Południowej. Widzieliśmy o tym, że nie można polegać tylko na przykład na oferowanym kontrakcie, jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe z Francuzami. Proszę zauważyć, że pierwsza wizyta Tuska, jedna z pierwszych wizyt to był Berlin i Francja i oczywiście na przywitaniu Macron powiedział od razu, że będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie jądrowym. A więc można się spodziewać, że w odróżnieniu od nas Stany Zjednoczone będą wypychane po pierwsze militarnie, po drugie gospodarczo, będzie postawione na Francję i Niemcy, będzie naprawianie i budowanie klimatu, który będzie bardzo pomagał Niemcom i Francuzom. Jak to się skończy? Myślę, że niestety może skończyć się dokładnie tak, jak kończy się gospodarka niemiecka, czyli de facto na krawędzi recesji. To są oficjalne dane, a nie opinia polityczna. My walczyliśmy o silną Polskę w świecie, dywersyfikowaliśmy nasze kontrakty oraz relacje, sojusze. Uważamy, że nie można pozwolić sobie na to, aby zrezygnować z sojuszy z największym mocarstwem militarnym na świecie, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Nie możemy zerwać relacji z wolnym światem, nie możemy postawić na szaleństwo nielegalnej migracji, Zielonego Ładu i rewolucji lewackiej, która jest chwilowa, która jest jak fala, która opadnie i zniszczy autorów. Nie wiem, czy jest chwilowa, biorąc pod uwagę, że jej autorzy to ludzie z pokolenia 68 roku, którzy No ale w ta jakimś chwila to sensie... jest przynajmniej 2 pokolenia. W To rewolucjach trochę ona tak trwa. to wygląda. Panie Skutki pośle, będą długofalowe. chcę spytać jeszcze o dwie rzeczy. Protesty rolników, wspomniał pan o tym. Manifestacje, protesty rolników, strajk rolników w całej Europie. Bruksela, widzieliśmy zdjęcia 2 tygodnie temu. Wczoraj jechałem przez Polskę, no w zasadzie co... Dobra, nie chce mi się o strajku rolników, powiem wam szczerze. Jak na razie jest memorandum na strajk rolników na tym kanale. W sumie nie wiem dlaczego, nie mam konkretnego powodu. O kurwa. Kirej, tu jest więcej spierdolenia, na przykład biały pasek też zapierdala z prawej z ekranu, a powinien zaczynać się równo z niebieskim blokiem. To prawda, no faktycznie. Teraz to widzę dopiero. Litera R też nie jest wycentrowana. Też mnie to wkurwia, amatorka. Skitu ty. Na moratorium mówimy memorandum? Jak ja powiedziałem moratorium czy memorandum? Nieważne. Wiadomo, że chodzi o zamknięcie mordy samemu sobie. Mnie. Ja sobie zamykam mordę. Powiedziałem memorandum? No dobra. Ale to cieszę się, że tak jak mówisz, Adaśko, że to jest szerszy trend, że mylimy to na lewicy. Więc cieszę się bardzo, że nie jestem w tym sam. To wina popularza. Całe szczęście, że nie moja. Ważkie. Wiecie, że Republika ma podróbkę Teleekspresu? O 17 prowadzi Rafał Patyra, ale który ma głos łudząco podobny do tego z Teleekspresu TVP. Teleekspres z AliExpress, ja bym to tak nazwał.
Dobrze, kochani. 9:45 przedłużył nam się streamek. Wczoraj był krótszy, dzisiaj jest dłuższy. Za to dzisiaj skupiony na 2 materiałach. Jednym z Pablo Moralesem, który jest takim debilem, że nie mieści mi się to w głowie. I pośle Tarczyńskim, który po prostu jest posłem Tarczyńskim. Kochani, w komentarzu zostawcie komentarz o treści Pablo Morales. Napiszcie mi Pablo Morales w komentarzu. Albo lepiej, jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Opania? Bartosz Opania? Nie, Bartosz Opania to chyba aktor, no nie? Jak on się nazywał? Kurwa. Bartosz Kopania. Bartosz Kopania. Napisz mi po prostu Bartosz Kopania w komentarzu. Więc pamiętajcie też, że możecie wspierać opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym na YouTubie, ale też na albo nacechowane kłamstwem też możecie mi napisać w komentarzu. Albo na patreon.com/gilotyna, albo na patronite.pl/gilotyna. Czy mam wam coś jeszcze do powiedzenia? Pewnie tak, ale zostawię to sobie na jutro, bo dzisiaj jest już 10, a mam parę rzeczy do zrobienia, które chciałbym zrobić. Julo, pozytywnych wyników na badaniach. Znaczy, pozytywne wyniki na badaniach to nie brzmi za dobrze, bo nie wiem, co sobie badasz, a czasami wynik pozytywny wcale nie jest pozytywny. Życzę ci dobrych wyników na badaniach. I pamiętajcie, żeby właśnie zostawić suba, łapkę w górę pod streamem. Na Twitchu zostawcie to, co się zostawia na Twitchu. I co? Nie wiem właśnie, o co chodzi. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Nie mogę trafić, nie mogę trafić. Nie wiem właśnie, o co chodzi. 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 Ostatnie weszło. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Nie wiem właśnie, Kurwa. o co chodzi.